Przepraszam bardzo, czy widział pan wózek? Tutaj dziecko zostawiłam na chwilę tylko. Ludzie, gdzie jest moje dziecko? Miłek. Tak jak lubisz. Na sojowym bez cukru. To co teraz na chatę, tak? Na chatę nie, ale do roboty tak. Agata, na jaką robotę? Masz L4, jedziesz do domu, robisz reset. Żaden reset. W robocie nic nie wiedzą i wolałabym, żeby tak zostało. Dzięki. Co tam się stało? Nic takiego. Potknęłam się i uderzyłam głową o pieniek. Na chwilę straciłam przytomność. Na chwilę. To znaczy na ile? Jakieś kilkanaście sekund? Przepraszam. A może kilkanaście minut? Wybacz, że nie włączyłam stopera. A co doktory powiedziały? Że nic mi nie będzie. Ale jakieś badania ci zlecili. Profilaktykę. Ale nie stawiałam oporu. Zresztą my, samotne matki Polki, tak mamy, że dmuchamy na zimne. Widzę dwa, ale jeden też umiem pokazać. No daj spokój, już wszystko okej. Halo, co tam, Jasiu, Stasiu? Robota jest. Mogłabyś... Mogłabym. Jeśli adres, zaraz tam będę. Mała zmiana planów. Podwieziesz mnie? Proszę. No nie wiem, no tylko po bułki weszłam, to ile to mogło być? 5-10 minut? To 5 czy 10? No nie wiem, no. Ja go zawsze tak zostawiam, bo w sklepie wąskie są te alejki, no to ciężko jest z wózkiem. I nic pani nie słyszała? Nie, Miłek jak zaśnie, to i 2 godziny potrafi spać, aniołeczek. No. Dobra. A ty co się gapisz, stara klępo? Sąsiadka, wredna baba. Ma pani zdjęcie syna? Tak, mam w Miałam w telefonie, ale nie mam go przy sobie. Został w domu. A wózek jaki był? Taki szary z czerwonym daszkiem. Może ja go tylko na chwilę zostawiłam. W co było ubrane dziecko? Miał taki żółty pajacek w słoniki, pomarańczową czapeczkę i był owinięty w taki niebieski kocyk. A jakieś znaki szczególne, znamiona, pieprzyk? Niebieski smoczek. Znajdzie go pani, tak? Macie te procedury, wszystkie i tak dalej? Tak? Właśnie przeszukujemy okolice, ale zaraz wdrożę procedurę Child Alert. Dobra, wszystko jedno, byle żebyście go znaleźli, bo od tego tu jesteście, tak? Żeby go znaleźć.
Pan też będzie szukał mojego synka, tak? Bo on jest taki malutki, na pewno tęskni za mamusią. Agata, możesz na chwilę? Dziękuję. Ja już mówiłam panu dzielnicowemu, że na próżno czas tracicie. Nie rozumiem. Zaginęło dziecko. Nie mogło zaginąć, bo go nigdy nie było. Słucham? Na Wojkę to my znamy tutaj wszyscy. Nikt jej nigdy z dzieckiem nie widział, a od 5 miesięcy tu mieszka. No popytałem. Mieszka sama, bez dziecka. Sprawdzałeś monitoring? Sprawdzałem, że go nie ma. Właściciel sklepu, sąsiedzi, dostawca, wszyscy mówią to samo. Po co monitoring? My za monitoring tutaj robimy. Tutaj nic się, proszę pani, nie ukryje. A to jest narkomanka i za kołnierz nie wylewa. Robisz badanie alkomatem? No sprawdzałem, jest czysta. O, czysta, czysta. Teraz to może i czysta, ale przyjdą panowie i pani przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie. Chwiejny krok, mętny wzrok. Uroiło jej się coś. Trzeba będzie zrobić dodatkowe testy. Dzwonię do labu. Dobra. Ma pani jakiś dokument? Tak. To poproszę. Dziecko. Jakby nawet dziecko miała, to by jej zabrali. Co to za matka by z niej była? Sama o siebie zadbać nie potrafi. A co tu mówić dopiero o dziecku? Uspokój się, uspokój się. Strzępisz język, ty kurwo! Uspokój się, uspokój się. Pani cała? Uspokój się. Już. Uspokój się. Pani cała? Uspokój się. Już. Na pewno nie chce pani podjechać do szpitala? Chyba lepiej, żeby to lekarz zobaczył. Co oni mi tam powiedzą, czego sama nie widzę? Plaster dostałam, wodę utleniną mam. Do wesela się zagoi. No dobrze. Proszę protokół. Przeczytać i podpisać. A co się z nią w ogóle będzie działo? Do szpitala ją wzięli, tak? Do psychiatryka? Słyszała pani o RODO? Tylko wie pan co? Ja wycofuję te zeznania. Jak to? Z jakiego powodu? Z miłości bliźniego może być? No bo wie pan, co ci morfiniści, co oni tam wyprawiają, to są takie nieużytki, one odłogiem leżą normalnie. A dziewczynie teraz trzeba pomóc, a nie jakieś problemy jej robić. Wcześniej pani mówiła co innego. Wie pan, żal mi się dziewczyny zrobiło. Młoda jest, niegłupia, no tylko się trochę pogubiła, no. To fakt. A z takim wpisem do akt to potem ze wszystkim jest dużo trudniej. No i o pracę trudno, i mieszkanie, wynająć same problemy. No nie będę jej rejtana pod nogi rzucać. Kłody w sensie? A jeden pies. Ważne, żeby na te nogi stanęła. No dobrze, czyli na pewno pani wycofuje. Tak, na pewno. Na pewno. Dzień dobry. Komisarz Agata Rychlik, komisariat na Gorczaku. Dzień dobry. Musieliśmy ją trochę wyciszyć. Inaczej znowu by nam pół szpitala rozniosła. Znowu? Przecież nie pierwszy raz nam ją przywożą. Dragi? Dragi, alkohol, awanturki. Zależy od dnia. Groźna nie jest. Chyba że dla samej siebie. Leczy się? Wie pani, jak to mówią. Trzeba chcieć. A jeszcze nie jest tak, że siłą zmuszamy. No tak. A w ogóle to co tym razem? Zgłosiła nam porwanie dziecka. Niebieski smoczek? Szary wózek z czerwonym daszkiem? A skąd pan wie? Powinienem był od tego zacząć. 5 miesięcy temu urodziła syna. Czyli jednak? Był martwy.
Oczywiście zaproponowaliśmy pomoc psychologa, antydepresanty, ale nie skorzystała. Depresja? I to ciężka. Do tego pojawiły się zaburzenia treści myślenia. Urojenia. Często wynikają z poczucia winy, tak jak u niej. Wini się o śmierć dziecka? O to też. Generalnie to trudny przypadek. Kontaktowaliście się z rodziną? Jest pełnoletnia. I powiedziała, że nie wyraża zgody. Chyba mają kiepski kontakt. Szkoda. Niby tak, ale nie wiem, czy to by coś pomogło. Niezdrowe relacje z rodziną nie pomagają w procesie leczenia. Przynajmniej nie byłaby sama. Też mi jej żal. Ale nie można pomóc komuś, kto tego nie chce. Ja się tego nauczyłem. Pani też radzę. I co, zmiana warty? Sławek skoczył po nowe krzyżówki. A to nałogowiec. O, właśnie, a propos. Wiesz coś już może o tej dziewczynie? Szok po stracie dziecka, depresja, narkotyki, brak profesjonalnej opieki. Zabójczy koktajl. Niestety. Jak dojdzie do siebie, to spróbuję z nią porozmawiać. Może uda mi się przekonać ją do leczenia. Rychlik, słucham. Halo. Halo. Pomyłka. Cholera jasna, no jeżdżam. O ja, a. A co tak śmierdzi? Nie chwaląc się ja. Podaj ręcznik papierowy, Jan, jest pod biurkiem. Jakiś idiota pozbierał psie gówna z całego Gorczaka chyba i rozwalił nam przed firmą. A ja, drugi idiota, wlazłem w sam środek. No co, ty góry gówna nie zauważyłeś? Nauk bywa gwoździem do trumny. Szlak! A jeszcze wizytacja ma być pojutrze. Z Urzędu Miasta przyjeżdżają. A właśnie, ma być ten Godlewski, tak? Godlewski? Ten Krezus? Krezus, ale szczodry. Mówią, że groszem chce sypnąć. A jak on sypie, to lepiej niż księża w środę popielcową. Ogarniesz temat? W sensie, że to, że posprzątam? Sprzątanie zostaw fachowcom. Sprawcę mi znajdź. I do pręgierza przewiąż. Niech się pali ze wstydu i skwierczy. Ja chętnie bym pomogła, ale mam papiery do ogarnięcia. Na Wojka Adamiak. Co, zamykasz sprawę? Nie ma dziecka, nie ma sprawy. Już, kochanie, już mam się niesie ci mleczko, już. Miłek.
Daj podpójkę. No oczywiście, że to ja. No przecież się nie wypieram. Ale chciałem tylko zrealizować zlecenie. Zlecenie? No dokładnie. Też wydawało mi się dziwne. No też bym się na pana miejscu zdziwił. Psie odchody pod komisariatem? Myślałem, że to jakaś akcja zieleń w mieście. Serio? Zieleń w mieście i ekskrementy. Zgrało się to panu? No byłem trochę zdziwiony, ale pomyślałem sobie, że trudno dzisiaj o dobry kompost. No to myślałem, że chcecie zrobić jakiś nawóz. Na komisariacie. No na komisariacie. Policja lubi błyszczeć pomysłami. Takie sprawy. Krużganek oświaty. Kaganek. Że co? Nieważne, ale rozumiem, że za darmo pan tego nie robił. No, ale skąd? Zapłacili mi. I to nawet z naddatkiem. Myślałem, że to taki mecenas naszego komisariatu. Od kompostu? Dobrze. Kto to panu zlecił? Ale nie zamknie mnie pan, bo stara mnie wpuścić do domu po odsiadce. Nie wiem. No uciekła! Skąd mam wiedzieć, no? To jest szpital, nie więzienie. Nie wiem, kurwa, no. Za to mi nie płacisz. Pomogłabym panu naprawdę, ale męża nie ma. A gdzie jest? W góry pojechał. Wie pan, mąż czasem lubi się zmęczyć. On sam pojechał? Sam, wie pan, on mówi, że ja za dużo gadam, no. Coś podobnego, ale może to i racja. Dobrze, czy mogłaby pani do niego zadzwonić, bo chciałbym porozmawiać? Ja też bym chciała z nim porozmawiać, ale rzecz w tym, proszę pana, że on w te góry bez telefonu jeździ. No to nierozsądnie. Też mu tak mówię, ale mimo tego, że jest po zawale, to przecież chłopa nie przegadasz. Chwileczkę, to co, on pojechał sam w góry szczyty zdobywać po zawale? Lekarz mu powiedział, że nie ma przeciwwskazań. A tak naprawdę to on przecież po dolinach chodzi. No i dzwoni do mnie codziennie wieczorem ze schroniska. To jeśli dziś zadzwoni, to prosiłbym, aby pani przekazała, żeby się skontaktował, dobrze? Dobrze. On coś przeskrobał, że pan taki poważny? No, że tak powiem, chciałbym zadać kilka pytań. No dobrze. Do widzenia. Co jest? Co jest, zwariowałaś? Co jest? Mówię, nie szarp się! Hej, hej, nie szarp się, spokojnie. Skąd się tu wzięłaś? Odnajdźcie mojego syna, proszę. Odnajdźcie go. Przydałby się psycholog albo psychiatra. Dzwoniłam do naszego przyjeździe, ale dopiero jutro.
Cholerne braki kadrowe. No to jak trzeba ją do szpitala zawieźć? Tam wiedzą, jak jej pomóc. Sama nie wiem. Nie zadzwonili do nas, żeby poinformować, że uciekła. Znowu ją wycieszą i tyle. Straciła dziecko i trudno jej się z tym uporać. Leki tylko zagłuszą ból, ale nie sprawią, że on zniknie. To co chcesz zrobić? Sama nie wiem. Może powinna pojechać na cmentarz i zapalić świeczkę. Myślisz, że tego nie robiła? Myślę, że do tej pory była sama. A z takim bólem trudno uporać się w pojedynkę. Wiedziałam, że mi pani uwierzy. Zaraz wam pokażę zdjęcie Miłka. Mam cały album. Nie rozumiem. Co się stało? Tutaj było łóżeczko Miłka, zaraz obok był przewijak. A tutaj miałam taką karuzelę z samochodzikami. Miłek ją bardzo lubił. A przecież tutaj była ubranka. Ja pracowałam wczoraj do północy. Ludzie, co się dzieje? Nie rozumiem. Rozumiem, że trudno ci się z tym pogodzić. Ja bym też nie umiała. Ale twój syn nie żyje. Żyje. Rozmawiałam z lekarzem i Miłek urodził się martwy. Nieprawda, Miłek żyje. Proszę się uspokoić. Stój, Proszę. stój. Proszę się, Dla twojego dobra. Nie, daj się zakuć. uspokoić. Wzywam karetkę. Ręce do tyłu. Ręce do tyłu. Spokojnie. Uspokój się, słyszysz? Dobra. Dzięki. Karetka jest już w drodze. Ale ja nie chcę do szpitala, błagam, ja chcę do Miłka. Pani Nowakowa, czemu pani kłamie? Przecież widziała pani Miłka, sama pani mówiła, że taki ładny chłopiec. A pan co? Pan już zapomniał, jak mi pan wózek na piętro wnosił? Po co niby? Ma pani dzieci? Trójkę. To dlaczego mi pani nie wierzy? Wierzę, że urodziłaś dziecko, ale martwe. Nieprawda. Nikogo kurwa martwego nie urodziłam. 10 punktów miał. 10 punktów, ani jednego mniej. O, Lesia po wsi nogi, niech pani zapyta. Dobra, karetka jest, idziemy. Niech go pani zapyta, proszę, niech to pani zrobi dla Miłka. Za chwilkę. Spotkamy się w firmie. Przepraszam, pan Lesław? To zależy, kto pyta. Komisarz Agata Rychlik, komisariat na Gorczaku. A w czym mogę pomóc, pani komisarz? Usiądziemy, mam kilka pytań. Nie zajmie to długo. Proszę. Na Wojka Adamiak. Znał pan? A co mam nie znać? Znam. Miła dziewczyna. Trochę się pogubiła. Ale od kiedy ma dzieciaka, to próbuje wyjść. Na prostą. Zaraz. Ona ma dziecko? A to pani komisarz nie wie? A no ma, no. Jak mu tam? Miłek, czy jakoś tak? No dziewczyna poza nim to świata nie widzi. Ile ma? Panie Lesławie? Panie Lesławie? Panie Lesławie, słyszy mnie pan? Panie Lesławie? Pani go zostawi, on tak ma. Jak zaśnie, to koniec. Jest. Choćby się waliło, pani o nie usłyszy. To jest narkolepsja? Zwał jak zwał. Gród, że żadna siła go nie obudzi. Rano pani przyjdzie. O której rano? Rano. Dobrze, będę. Proszę na niego uważać. Ja tu popilnuję.
I ty dalej siedzisz? Ale zaraz się zbieram. A znalazłaś tego po wsi nogę? Znalazłam. Jego zdaniem na Wojka ma syna, Miłka. No ja gadałem ze Sławkiem i to podobno znany konfabulant i narkoleptyk. Dziwne to wszystko. Sąsiedzi twierdzą, że dziecka nie ma, a w dokumentacji jak byk. Martwe urodzenie. No i jeszcze ten Mączyński. Ten lekarz? Zna po wsi nogę i powiedział, że od picia mu się mózg wypalił. To taka profesjonalna opinia? Wersja dla laików. No nic, jutro ich skonfrontujemy, może to coś da. Oby. Dobra, lecę. Trzymaj się. Nie obchodzi mnie, co myślisz. Wziąłeś pieniądze, więc doprowadzisz sprawę do końca w ten czy inny sposób. Ja nigdy nie żartuję, zwłaszcza jeżeli chodzi o interesy. Nie zawiedź mnie. Wiesz, że tego nie lubię. Dzień dobry. Przyniosłam kawę. Nie wiedziałam, ile pan słodzi, więc przygotowałam jak dla siebie. Panie Lesławie, już 9 rano, pora wstawać. Panie Lesławie, mieliśmy pogadać. Kurwa. Jak to nie żyje? Przykro mi. Ale to zawał? No, mówił, że ma coś z sercem. Został zamordowany. Boże. Ale zdążyła pani z nim porozmawiać? Krótko. Ale powiedział mi o Miłku. Teraz mi pani wierzy? Wierzę, ale chciałabym zrozumieć. Potrzebuję więcej informacji. Na przykład? Na przykład, kto jest ojcem dziecka. To bez znaczenia. Pozwól, że to ja ocenię. Nie chciał nas znać. Nic od niego nie chcę. A chcesz odzyskać syna? To musisz mi zaufać. Od kiedy to policję interesuje intymne życie obywateli? Co by pani chciała jeszcze wiedzieć? Jakie pozycje lubię? Czy się masturbuję? Zna pan na Wojka Adamiak? Znam, to za dużo powiedziane. Raz ją bzyknąłem i tyle. Mam tak zaprotokołować? Przepraszam, współżyłem. Lepiej? Co było potem? Przyszła po 3 miesiącach, powiedziała, że jest w ciąży. Miałem jej uwierzyć, że takie laski to walą się z każdym, kto zapłaci. Pan też zapłacił? Na Wojka Adamiak urodziła syna. Naprawdę? Nie mam żadnych relacji z panią Adamiak. Może zainteresuje pana fakt, że dziecko zostało porwane. Nie interesuje mnie. Coś jeszcze? Czy może mam zadzwonić do prezydenta miasta? To mój dobry znajomy. Jeszcze jedno
Zna pan Artura Mączyńskiego? Nic mi to nie mówi. Powinienem go znać? Nie wiem. Raczej się już nie spotkamy. To ten Godlewski? Mhm. Miał być jutro. Ale przyszedł dzisiaj. Tylko go nie zraź. Naprawdę bywa szczodry. Zależy dla kogo. Dla mnie też mógłbyś jedną zrobić? Królowo. No. O Jezus, sorry. Wszystko okej? Znalazłeś tego Mączyńskiego? No w domu ani w pracy go nie ma, ale wysłałem patrol tu i tu. Nadal nie rozumiem, dlaczego skłamał w sprawie syna na Wojki. A skąd wiesz, że skłamał? Bo jej wierzę. No co, bo jest kobietą? W sensie, no, chodzi o to, że to i tak słowo przeciwko słowu. Rychlik. Gdzie? Dobra. Za moment. Jedziemy. No i gdzie się wszyscy podzieli? Stać, policja! Stój, kurwa! Stój! Radzić, kurwa, stój! Kurwa, gdzie ty idziesz? Stoisz, mówię! Gdzie łapy do tyłu? Łapy! Za co? Idziesz, trzymaj go. Stój. Za ładne oczy. Kurwa, zabiłeś kolegę, więc ja tu zadaję pytania, za co? Co? Jakie zabiłem? Ja nikogo nie zabiłem. Te refery. Ja bym muchy nie zabił. Ta. Lesiu, powiedz tej pani. Już cię nie usłyszy. Naprawdę nie żyje? Idiotów z nas robisz? Pobić go miałem, żeby jęzora nie strzępił. Jak to miałeś? Przyszedł taki jeden, powiedział co i jak, zapłacił. Przysięgam, ja go tylko trochę obiłem. Kto za to zapłacił? Ja go znam. On myśli, że ja nie wiem, kto to jest. No wiesz? W kasynie gra. Sporo. Prawdę mówiąc, nie rozumiem. Ja też nie. Syn Nawojki Adamiak został porwany. Pan utrzymuje, że zmarł przy porodzie. Lesław Wakulski twierdził, że je widział, a dziś nie żyje. O co tu chodzi? Nie mam nic do powiedzenia. Sprawca pobicia Wakulskiego twierdził, że zrobił to na pana zlecenie, ale nie to było przyczyną śmierci. To pan go zabił? Dlaczego? W czymś panu przeszkadzał? Mnie w niczym. Ale jemu. Komu jemu? Godlewskiemu.
Co on ma z tym wspólnego? Wszystko. Komisarz Agata Rychlik, komisariat na Gorczaku. Sierżant Walicki. Nakaz przeszukania? Jaja sobie robicie? Rób swoje. Nie macie prawa. Rób swoje. To może ja wyjdę. Śliczny chłopczyk. Po tatusiu. To nie wątpię. Pani komisarz? Pytanie, czy również po mamusi? No to może ja powiem, jak było. Pan poprawi mnie, jakbym coś przekręciła. 3 miesiące temu zmarł pański synek. Bardzo współczuję. Pan i pańska żona bardzo mocno to przeżyliście. Żona również mocno przeżyła pańską zdradę. Miał pan wyrzuty sumienia i wpadł na pomysł, żeby odebrać syna na Wojce i przekazać go żonie. Tak, żeby nie było śladów. Mam rację. A po co pani pyta, skoro pani wie? Jak pan to zrobił? Tego pani nie wie. Pieniądze mogą wszystko. Przekupić ludzi, zmienić dane w systemie, usunąć ślady dziecka, jakby go nigdy nie było. A Lesław Wakulski? Nie chciałem go zabijać. Ale on nie chciał milczeć. Nie było innego wyjścia. Naprawdę uważał pan, że to się uda? Że matka nie będzie walczyć o swoje dziecko? Że zapomni, że jest matką? To narkomanka. Z tego się nie wychodzi. A nawet jeśli to co? Wypadki się zdarzają, prawda? A jednak się pan pomylił. Pieniądze to nie wszystko. I panu też już nie pomogą. Można? Znalazła go pani. Mogę. Rozmawiałam z opieką społeczną. Dostaniesz wsparcie socjalne i kuratora. Na początku będzie przychodził 2 razy w tygodniu. Dobrze. Jak mały podrośnie, koniecznie musisz znaleźć pracę i zapomnij o dragach. Rozumiesz? Dziękuję, że mnie pani uwierzyła. Ja już myślałam, że zwariowałam. Dziękuję. Powodzenia. Masz chwilę? Teraz? Za pół godziny w firmie. Coś się stało? Muszę ci coś pokazać. Tak. Kazałem przywieźć te psie kupy przed komisariat. I jeszcze widzę, dumny pan z ciebie jest. Dumny, niedumny. Należało się. Wysłyszałeś go? Należało się. Nowe buty. Do kubła musiały iść. Dobrze, spokojnie. Czy mógłby pan? A proszę bardzo.
jako obywatel mam prawo wyrazić niezadowolenie. Wynikające z... Skuter rok temu mi skradziono. Wszczęto postępowanie i co? I nic! Adasiu, Wie pan co, no ale to tak się zdarza. Nie wszystko jesteśmy w stanie odzyskać. To rozumiem. Policja też ludzie, ale żeby nie poinformować, nie wyjaśnić. Adasiu, daj już spokój. Panowie mają tu na pewno dużo pracy. I ja to szanuję, ale też szacunku wymagam. Czy ja proszę o dużo? Ale przecież informowaliśmy, że śledztwo zakończone z pozytywnym skutkiem. Jak to? A tak to. A tu jest pani podpis. O, jak wół stoi. I to, że przedmiot kradzieży zwróciliśmy również. Ja nie rozumiem. Bo to było wtedy, jak ty zawału dostałeś. Krucho z nim było, panowie. Tak długo nie wiedziałam, czy w te, czy we w te. I ja nie chciałam, żebyś ty jeszcze na ten skuter wsiadał. I co pani z tym skuterem zrobiła? Sprzedałam. Ale ja dla Adama sanatorium wykupiłam, żeby on do zdrowia doszedł. Kobiety, ja cię uduszę. Adasiu, tobie się nie wolno denerwować. Spokojnie. Ja ten skuter to mam gdzieś. Naszyjnik w nim schowałem. Prezent na naszą rocznicę. Ponownie przepraszam. Nerwy mnie poniosły. I ja za wszystko zapłacę. I za sprzątanie, i za te buty. Dobra, tam, wie pan, szkoda gadać tam. Doczyściłem w końcu te buty. Ale na przyszłość to niech pan lepiej jedzie w te góry. A najlepiej z żoną. No jestem, co chciałaś? Sorry, ale już nic. Jak kurwa nic? Jak nic? No nic już, no. No już nieważne. Jak, Agata, nieważne? Kurwa, jadę przez pół miasta w wolny dzień, mówisz, że nieważne? No już za późno, Tomek. Sorry. Kobiety. Dzień dobry! Jutro chcę tu walczyć z tym twoim Trypsonem. Oktawian, nic ci nie jest? Dokąd? Najpierw kasa! Jesteś. Wiesz, jak obstawiający oszaleli, jak się dowiedzieli, że w mordę dzi dostanie prawdziwy pies? Zakłady wystrzeliły w kosmos. Funkcjonariusza tak straszyć? Na służbie? Tak spać? Na służbie?